Najwyraźniej nie był ten odkurzacz już od bardzo, bardzo dawna otwierany i po prostu guma tutaj przykleiła się. Ciekawe, czy teraz będę w stanie... O! Nie mogę wyjąć bez kłopotu silnik. Mówimy o urządzeniu z kraju Trabanta, więc nie powinniśmy się temu dziwić. Pamiętam, że w tym odkurzaczu znajdował się praktycznie dokładnie taki sam silnik. Teraz się nic nie dzieje. Jest. Wkładam po prostu te szczotki tutaj z obu stron. 6x8x16. Wydaje mi się, że już tutaj trzeba będzie zająć się też wymianą łożysk, ale może to już zrobimy przy jakimś następnym nagraniu. A ja dotykam tutaj do przewodów idących do uzwojeń silnika. Mamy przejście, ok. Takie kondensatory były produkowane przez fabrykę VEB Kondensatorenwerk Freiberg w miejscowości Freiberg w Saksonii. Nie jestem tego na 100% pewien, ale wydaje mi się, że to jest łożysko wyprodukowane właśnie przez ASK w Stuttgarcie czy w okolicach Stuttgartu. Wkładam teraz po prostu do środka silnik. Nakładam pokrywę silnika. Cześć! Przyznaję, że bardzo niecierpliwie czekałem na możliwość zrobienia tego dzisiejszego nagrania i obejrzenia wspólnie z Wami odkurzacza, który jeszcze na moim kanale się nie pojawiał i po raz pierwszy będę go dzisiaj razem z Wami oglądał. To jest wschodnio-niemiecki enerdowski odkurzacz Omega z fabryki w Altenburgu. To nie jest ani jedyne, ani najstarsze urządzenie tego typu, jakie mam w kolekcji. Mam jeszcze jeden starszy model, myślę, że gdzieś z początku czy z połowy lat 50., ale jemu poświęcimy kompletnie oddzielne nagranie, ponieważ wydaje mi się, że ta starsza Omega jest takim protoplastą czy pierwowzorem pierwszych powojennych polskich odkurzaczy produkowanych w Rzeszowie. Natomiast dzisiaj chciałbym obejrzeć ten troszeczkę nowszy model odkurzacza Omega, który wydaje mi się, że pochodzi gdzieś z przełomu lat 50. i 60. Nie mam pojęcia, jaki silnik w nim znajdziemy, chociaż troszeczkę się domyślam, bo kilka enerdowskich silników importowanych pod koniec lat 50. do Polski oglądaliśmy już w kilku polskich odkurzaczach, mniej więcej z podobnego okresu. Natomiast bardzo chętnie do tego odkurzacza zajrzę i bardzo się cieszę, że dzisiaj mamy okazję go obejrzeć. To na pewno jest ciekawy odkurzacz z ciekawą historią. I o historii tego urządzenia i o historii fabryki, która go wyprodukowała, myślę, że warto będzie porozmawiać trochę i opowiedzieć trochę w późniejszej części tego nagrania, ale teraz, tak jak Wam powiedziałem, bardzo się już niecierpliwie i chciałbym koniecznie po pierwsze obejrzeć stan tego odkurzacza, a po drugie wreszcie do niego zajrzeć. No i zobaczyć oczywiście, czy działa, bo tego nie sprawdzałem, nie chciałem podłączać tego odkurzacza do czasu, aż sprawdzimy, w jakim stanie jest silnik i w jakim stanie są wszystkie połączenia przewodów w środku. Na pierwszy rzut oka odkurzacz wydaje się być w całkiem niezłym stanie. On jest pokryty czymś w rodzaju materiału czy sztucznej skóry i to pokrycie jest tutaj, zwłaszcza w okolicy rączki, troszeczkę przetarte i przetarte jest też pokrycie rączki, zwłaszcza tutaj od spodu, ale generalnie nie widać, żeby gdzieś to tutaj bardzo odchodziło. Nie widać też rdzy na tym odkurzaczu. Te metalowe elementy z przodu i z tyłu pokrywa silnika i pokrywa worka na kurz i klamry trzymające worek na kurz są w bardzo dobrym stanie. Niestety uszkodzone są plastikowe napisy Omega znajdujące się po obu stronach tego odkurzacza. To są takie napisy przyczepione w kilku miejscach do korpusu i niestety tutaj niektóre litery się odłamały i to jest taki bardzo częsty przypadek w wielu odkurzaczach, starych odkurzaczach Omega, które widziałem, czy tych modelach podłogowych, czy takich modelach ręcznych. Niestety te plastikowe napisy dużo łatwiej ulegają uszkodzeniu niż na przykład napisy malowane na polskich odkurzaczach Gamma, czy Gamma 2, czy Alfa 2. Z tyłu jest wejście przewodu zasilającego, takiego jak to się u nas mówiło, typowego kabla od Prodiża, czy przewodu od Prodiża. Tutaj jest włącznik, wydaje się sprawny, czy działa, sprawdzimy później. Bardzo fajne i charakterystyczne dla tego modelu odkurzacza są te pokrywy kółek, takie trochę jak w starych samochodach, wykonane
z chyba aluminium. One troszeczkę przypominają pokrywy kółeczek w radzieckich odkurzaczach Czajka 3, tylko że tamte były, no powiedziałbym, nie takie fajne i wykonane z plastiku, ale generalnie pomysł jest mniej więcej podobny. No i to chyba wszystko, co tak z zewnątrz można o tym odkurzaczu powiedzieć. Rzućmy okiem na znajdującą się tutaj na spodzie tabliczkę znamionową, a ja postaram się Wam pokazać tutaj powiększenie tej tabliczki. Jest logo Omega, jest typ odkurzacza 1064, następnie jest numer seryjny, to jest chyba ten numer 70138. Jest oznaczenie prądu zmiennego, prądu stałego, napięcie 220 V i moc pobierania 440 W. No i jest nazwa producenta VEB Elektrowerme Altenburg. VEB, o tym już mówiliśmy co najmniej w jednym czy dwóch innych nagraniach. To było oznaczenie zakładów państwowych w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej. VEB znaczyło Volkseigene Betrieb, czyli w takim wolnym tłumaczeniu na polski zakład ludowy, czy zakład należący do ludu. Elektrowerme Altenburg trzeba by chyba przetłumaczyć jako, no nie elektrociepłownia, ale zakład produkcji elektrycznych urządzeń grzewczych w miejscowości Altenburg, chyba w Turyngii, niedaleko Lipska. To jest firma, której korzenie sięgają jeszcze czasów dużo przedwojennych, a nawet przed I wojną światową, ale o tej historii firmy w Altenburgu i w ogóle marki Omega myślę, że porozmawiamy w dalszej historycznej części tego nagrania, bo na pewno będzie o czym opowiadać. Porozmawiamy tam też trochę o projektantach, którzy prawdopodobnie byli odpowiedzialni za kształt tego i innych odkurzaczy Omega. Ale tak jak już powiedziałem, historią chciałbym się zająć w dalszej części tego nagrania. Teraz chciałbym zająć się możliwie szybko rozkręceniem tego odkurzacza i zajrzeniem do środka. Jeszcze tylko jedna taka uwaga. Czytałem gdzieś, że te odkurzacze Omega z lat 50. czy z przełomu lat 50. i 60. były znane nie tylko z takiej charakterystycznej formy, z tego charakterystycznego wzornictwa, ale też były podobno dosyć przyjazne, jeśli chodzi o wszelkie naprawy i konserwację. Czy rzeczywiście tak jest, czy łatwo będzie ten odkurzacz rozkręcić, zajrzeć do niego, ewentualnie zreperować go, zobaczymy. No i oczywiście zobaczymy, czy uda się ten odkurzacz w ogóle uruchomić. Najpierw jak zwykle chciałbym zacząć od wyjęcia worka na kurz. No, coś tutaj chyba jeszcze trzyma, już nie, teoretycznie powinienem być w stanie tę pokrywę worka zdjąć, ale o dziwo nie mogę. Coś tutaj się ewidentnie już puściła. Nie chcę powyginać tych blach, natomiast najwyraźniej nie był ten odkurzacz już od bardzo dawna otwierany i po prostu guma tutaj przykleiła się do tego rantu. I tak samo mam problem z wyjęciem tego worka na kurz ze środka. I po prostu guma skleiła się z tą obudową. Sam worek wydaje się, że jest w całkiem niezłym stanie. W środku odkurzacz jest czyściutki. Mam wrażenie, że on jest tutaj wyłożony w tym miejscu. To nie jest metal, to jest coś w rodzaju takiego grubego papieru preszpanowego czy jakiejś tekturki. Odkurzacz jest troszeczkę zakurzony, ale zupełnie w środku nie widać rdzy. Natomiast no tutaj nie chcę ciągnąć jakoś mocno za ten worek, ale chyba udało mi się go odkleić. Tak, tutaj ta guma troszeczkę sparciała. I przykleiła się do krawędzi odkurzacza. No widać, że bardzo dawno ten worek nie był wyjmowany. Zresztą bardzo duży, pojemny worek. Troszkę zakurzony w środku. Przyznaję i tego no niestety na filmie nie poczujecie, że ten odkurzacz ma taki dosyć charakterystyczny zapach starego urządzenia, ale to co jest ciekawe,
Mam wrażenie, że bardzo wiele urządzeń właśnie z byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej dość podobnie pachnie. Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że czasem byłbym w stanie po samym zapachu rozpoznać, czy coś zostało wyprodukowane w NRD. Natomiast nie zastanawiałem się nigdy nad powodami, dlaczego tak jest. Nie mam pojęcia. Być może chodzi o jakiś składnik farby używanej do malowania tych urządzeń. W każdym razie te NRD-owskie urządzenia dosyć charakterystycznie pachną i co więcej, pamiętam to nawet jeszcze z wizyt jako dziecko w byłej czy ówczesnej Niemieckiej Republice Demokratycznej gdzieś tam w latach 70. Dobra, wyjęliśmy już pojemnik na kurz, to w takim razie postawmy ten odkurzacz może w pionie. O, tutaj da się tak ładnie rozchylić te klamerki. Ja sobie tylko przyniosę podstawkę, postawimy go w pionie i odkręcimy pokrywę silnika. To posłuży za podstawkę. Nawiasem mówiąc, fajnie, że można ten odkurzacz tak wygodnie postawić. W wielu polskich odkurzaczach, na przykład chyba Gamma 2, trzeba tutaj podłożyć jakieś drewienko, bo te klamerki po prostu przeszkadzają. Także plus konstrukcyjny dla Omegi. Tutaj znajdują się 3 śruby i mam wrażenie, że one już były odkręcane, a nawet zostały niedokręcone, co niestety mam wrażenie, że nigdy nie jest dobrą wróżbą, bo zawsze wolę odkurzacze, w których nikt nie grzebał, ale zobaczymy. Raz. W dodatku chyba 2 śrubki są troszeczkę inne. Mam wrażenie, że ta w ogóle jakoś jest za mała i włożona tutaj na wcisk. Może wyjmę ją kombinerkami, bo ona się kręci, ale nie wychodzi. O, po prostu ją wyjąłem i ona ma tutaj, widzę, wytarty gwint. Jeszcze jedna śruba, zaraz zobaczymy, jak z tą będzie. Ta się dobrze wykręca. W razie czego te uszkodzone śrubki po prostu wymienimy. Dobra. I zdejmuję pokrywę silnika. No i ona tutaj trzyma się na przewodach. Tutaj jest jakaś izolacja z gumy. Mam wrażenie, że to też dosyć mocno wszystko do siebie przylega. Zobaczymy. O, wyciągam tę dużą uszczelkę i ciekawe, czy teraz będę w stanie... O, nie mogę wyjąć bez kłopotu silnik, także faktycznie jest to dosyć wszystko łatwe w demontażu. Praktycznie odkurzacz mam już zdemontowany. Zajrzyjmy też do środka, tu od strony silnika. Tak, on jest, ten odkurzacz, mam wrażenie, że on w ogóle jest wykonany nie z metalu, ten korpus, tylko z jakiegoś takiego laminatu, czy jakiejś takiej grubej tektury. No bądź co bądź, mówimy o urządzeniu z kraju Trabanta, więc nie powinniśmy się temu dziwić. Aczkolwiek ma to sens, bo jest to jednocześnie taką warstwą izolującą. Tak, to jest odkurzacz wykonany z jakiejś tektury, pokrytej od zewnątrz taką, nie wiem, imitacją skóry, czy raczej jakimś materiałem. Pierwszy raz spotykam się z odkurzaczem wykonanym z takiego materiału. Oglądaliśmy już stare przedwojenne odkurzacze odkurzacz Progress wykonany z fenoplastu, z czegoś w rodzaju bakelitu. Natomiast tekturowego odkurzacza jeszcze nie oglądałem. Robiłem kiedyś tylko dla żartu film o odkurzaczu w tekturowym kartonie. Ale sprawia to bardzo solidne wrażenie. Nie widać, żeby ta tektura była gdzieś uszkodzona. Także myślę, że jest to w porządku. Przepraszam, zupełnie mnie tutaj zapyliło, bo jednak w środku jest ten odkurzacz dość mocno okurzony. Odstawiam na razie obudowę, a my zajmijmy się obejrzeniem silnika, zwłaszcza interesuje mnie tabliczka znamionowa. Rzućmy przede wszystkim okiem na tabliczkę znamionową na tym silniku i od razu widzę, że jest to w pewnym sensie stary znajomy. Tutaj mamy logo ESGO.
nazwę fabryki VEB, Elektroschaltgeräte Oppach, i ten skrót ESGO to jest właśnie skrót od Elektroschaltgeräte Oppach. Oppach to jest miejscowość, w której znajdowała się ta fabryka. VEB, jak już mówiłem, oznacza skrót od Volkseigener Betrieb, czyli zakład ludowy, po prostu przedsiębiorstwo państwowe, a Elektroschaltgeräte oznacza przełączniki elektryczne, czyli fabryka przełączników elektrycznych w Oppach. I powiedziałem wam, że to jest znajomy, ponieważ dokładnie taki sam silnik, jeżeli dobrze pamiętam, zrobiłem tu sobie notatkę, EM8750K znaleźliśmy podczas przeglądu starego polskiego odkurzacza Alfa 2 z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego. To jest odkurzacz, który pochodzi z lutego 1959 roku. Jest film o tym odkurzaczu na kanale i link do niego zamieszczę pod koniec tego nagrania. I pamiętam, że w tym odkurzaczu znajdował się praktycznie dokładnie taki sam silnik typu EM8750K właśnie z fabryki w Oppach. Na silniku, który znajdował się w tym odkurzaczu, nie było dokładnej daty, było tylko napisane 1950 i było zostawione wolne miejsce, natomiast tutaj bardzo dokładnie widać, jak spojrzycie na tabliczkę znamionową, rok 1958, tak, 58, no czyli wiemy już też, kiedy powstał cały ten odkurzacz, prawdopodobnie również w roku 1958. Odstawiam na razie tę Alfę 2. Silnik o mocy 250 W. Tutaj jest numer fabryczny silnika, różne dane, 15 000 obrotów na minutę i tak dalej, i tak dalej. Czy ten silnik działa? Będzie trzeba sprawdzić. Jedną szczotkę widzę, jednej chyba brakuje, ale zaraz to sobie obejrzymy. Aha, tutaj jest całe mocowanie, pokrywa turbiny. Nawiasem mówiąc, w środku jest bardzo czysty ten silniczek. Czasami te turbiny są zaklejone jakimś kurzem. Tutaj tego nie widzę. Zostawię tę pokrywę, bo ona nam nie przeszkadza. Natomiast chętnie bym zdjął to, co znajduje się tutaj na górze. Tu jest jeszcze jakaś taka gumowa, duża uszczelka i jestem bardzo ciekaw, czy uda się tutaj jeszcze jakoś dostać do tego przełącznika. Czy on się odkręca od zewnątrz, czy można... Wydaje mi się, że tutaj powinienem być w stanie podważyć tę metalową część znajdującą się w środku. Natomiast jeszcze chciałbym przedtem spróbować dostać się... Aha, to chyba na wcisk siedzi. Tak. I teraz mogę odkręcić, może innym śrubokrętem, mogę odkręcić cały ten metalowy pierścień, który trzyma ten silnik w obudowie. On jest tutaj dosyć solidnie przykręcony. No i nie jestem w stanie go odkręcić. Muszę wziąć jednak dużo większy śrubokręt. Chciałbym po prostu móc spokojnie dostać się tutaj do silnika. O, teraz już poszło po prostu. Za małe śrubokręty używałem. Druga śrubka. Śruby odkładam na bok. Mogę tutaj już ten cały górny pierścień zdjąć. W polskich odkurzaczach tego pierścienia w ogóle nie było. Silnik był troszeczkę inaczej zamontowany. Tutaj mamy w środku łożysko. Zobaczymy później, czy widać na nim, chyba nawet tak, jakieś napisy tutaj widać, ale to sobie później sprawdzimy. Troszkę niepokoi mnie stan tego kondensatora, bo on wygląda trochę tak, jakby wybuchł tutaj. I wydaje mi się, no zaraz sprawdzimy, ale wydaje mi się, że ja go na wszelki wypadek odmontuję i albo dam jakiś inny kondensator, albo w ogóle z niego na razie zrezygnujemy. On ewidentnie wygląda na uszkodzony. Jakiś poprzepalany, chyba nie będzie sensu go zostawiać. Także kondensator na pewno wytniemy. Tutaj nawiasem mówiąc możemy obejrzeć dwa przewody wchodzące od tego gniazda, do którego wpinany był przewód zasilający i od włącznika do kondensatora. Tutaj jest jeden przewodzik
idący na masę silnika, a tutaj z drugiej strony wychodzą dwa przewody idące już do uzwojeń silnika. Najczęściej w polskich odkurzaczach widziałem to podłączone na odwrót, to znaczy tutaj z tej strony do tych dwóch przewodów wchodziły przewody z przewodu zasilającego, te dwa z tej strony odchodziły do silnika i jeden na środku łączył się z masą, z metalowymi częściami silnika. Tutaj jest to zrobione ewidentnie inaczej. Chyba tutaj też jest data na tym kondensatorze. Wydaje mi się, że również 58 rok. Może jak go wyjmę, to zobaczymy, co to jest za kondensator. Natomiast wydaje mi się, że ja go w ogóle już od razu teraz tutaj od tych przewodów odetnę, bo raczej nie będę chciał tego spalonego, zniszczonego kondensatora tutaj zostawiać. On tylko może spowodować jakieś zwarcie. Ja go tutaj odcinam. Tutaj też. I odcinam też od kondensatora przewody idące z tej strony. O, przepraszam, bo to chyba nie było widoczne. Odcinam też te przewody idące z tej strony do uzwojeń silnika. O! I tutaj mogę odkręcić ten przewodzik idący na masę silnika. Zobaczymy, może damy na przykład jakiś kondensatorek Silesia, który też był stosowany w wielu silnikach do odkurzaczy. W zasadzie on tutaj w ogóle nie jest potrzebny. To jest, pamiętajmy, kondensator przeciwzakłóceniowy. Dobra, tę śrubkę na razie tutaj wkręcę, żeby ona nie wypadła. Zobaczmy może, co to w ogóle był za kondensator. Frajko. Tutaj są parametry kondensatora. Tu chyba jest w ogóle data 57 rok, tak mi się wydaje. Nie wiem, 9 może 57 rok. Ja tego kondensatora nie będę wyrzucał. Zostawię go sobie w kolekcji. Pierwszy raz tego rodzaju kondensatorek widzę. On ewidentnie jest tutaj jakiś już strasznie poprzepalany. Nie było sensu go zostawiać. Pokażę Wam też fotografię w zbliżeniu tego kondensatora. Może nawet poszukam jeszcze o nim jakichś informacji. Dobra, tak naprawdę to teraz moglibyśmy już tutaj do tych przewodów podłączyć te przewody wychodzące z przewodu zasilającego i z włącznika z pominięciem kondensatora. No może go zaraz przywrócę jakiś inny. No i tutaj ewidentnie nie ma jednej szczotki. Na razie to odkładam. Albo nie, obejrzyjmy najpierw włącznik, a silnikiem zajmiemy się za chwilę. Dobra, tutaj jest cały ten pierścień trzymający silnik w obudowie. To sobie też odkładam. Tutaj są te przewody wchodzące z włącznika. To bym chciał też wyjąć. Troszkę przypomina mi to takie dekielki w odkurzaczach Gamma 2, za którymi były gniazdka do wpinania suszarki do włosów. Tak. No troszkę to się tutaj też, jak widzę, tu jakaś uszczelka gumowa wychodzi. Ale mam wrażenie, że jest to wszystko... O! Czyżbym to wypchnął? Tak. Fajnie. Przewody mogą tutaj na razie przeciągnąć, później je tu z powrotem włożę. O. Dobra, no i mamy tutaj gniazdko, w które był wtykany przewód, taki kabel od Prodiża, jak to się u nas mówi. Tutaj mamy styki po drugiej stronie i tutaj mamy włącznik i nawet widać na tym włączniku jakieś napisy. Wysunąłem tutaj troszeczkę więcej tych przewodów z tych osłonek, koszulek osłaniających je. Skróciłem też te osłonki. Zobaczymy, być może te przewody też jeszcze troszeczkę skrócimy. Natomiast chciałbym teraz sprawdzić połączenie między nimi, a właściwie pracę tego włącznika. W tym celu połączę te obydwa przewody przez taką złączkę.
Teraz sobie tu postawię miernik. Dotknę do tych styków. Teraz się nic nie dzieje. Jest. Wyłączam. Włączam. Wyłączam. Włączam. OK, wydaje się, że przełącznik jest sprawny. Mogę te przewody rozłączyć. Ja je później tutaj pocynuję. Zresztą być może i tak przylutujemy je do końcówek wychodzących z kondensatora. To możemy na razie odłożyć. Ja chciałbym zajrzeć tutaj jeszcze do szczotek w tym silniku. Tutaj na pewno muszę zdjąć troszeczkę izolacji. OK, tutaj tak samo. Dobra. Myślę, że tyle wystarczy. No i co? Tutaj szczotka na pewno jest. Dosyć już mocno starta, ale jest. Natomiast tutaj... tutaj też jest, tylko była za słabo dociśnięta. OK, znalazłem mój zbiór różnych szczotek, natomiast nie mogę niestety znaleźć suwmiarki, żeby zmierzyć te szczotki. Gdzieś musiałem ją dosyć skutecznie schować. Ale sprawdźmy. Tutaj mam dosyć dużo takich szczotek 6,3×10. One są za duże. Tutaj mam 6×8×16. To są takie same jak te. To raczej nie są szczotki do silników od odkurzaczy, bo one są dosyć krótkie. Natomiast wydaje mi się, że one są bardzo tutaj zbliżone. Tak, i one będą pasowały. 6×8×16. Wydaje mi się, że może te oryginalne szczotki byłyby chyba 6,3×8. Ale nie jestem pewien. Ta wydaje się identyczna. 6×8. Dobra, przygotowałem sobie dwie szczotki, obciąłem od nich te przewodziki i te takie okrągłe, nie wiem czy one gdzieś tu jeszcze są, te blaszki na końcu, bo one mi się tutaj nie zmieszczą. Wkładam po prostu te szczotki tutaj z obu stron. 6×8×16. Teraz wkładam tutaj sprężynki z obu stron. Zbiorę nakrętki. Sprężynki wkładam tutaj w nakrętki i nakręcam. Okay, szczotki dotykają komutatora. Wirnik się obraca. Mam wrażenie, że on, tak jak nim kręcę, dosyć głośno chodzi. Wydaje mi się, że już tutaj trzeba będzie zająć się też wymianą łożysk, ale może to już zrobimy przy jakimś następnym nagraniu. Sprawdzimy przede wszystkim, czy to w ogóle działa. Dobra. Te szczotki, które tutaj były, sobie włożę może w jakąś torebeczkę i schowam. Bo i tak muszę tych szczotek 6×8 albo 6,3×8 sobie już dokupić. To wszystko chowam. Sprawdźmy może teraz połączenia tutaj na silniku. Myślę, że tak będzie to widoczne. A ja dotykam tutaj do przewodów idących do uzwojeń silnika. Mamy przejście, OK. Na obudowę żadnego przejścia i zwarcia nie ma. Wyjmę na wszelki wypadek jedną szczotkę, bo teraz nie powinno być już przejścia, tylko ona tutaj musi się odsunąć od komutatora, żeby do niego nie dotykała. Zresztą i tak teraz nie będzie już. Dobra. No i nie ma przejścia. Wkładam jeszcze raz szczotkę, sprężynkę, nakrętkę.
Sprawdzam przejście. Jest. OK. No to myślę, że teraz wezmę się troszkę za przeczyszczenie jakimś pędzelkiem tego silnika i zaraz zrobimy jego test. OK, silnik mam już dość dobrze wyczyszczony. Zaraz zajmiemy się jego testem, zobaczymy, czy działa, ale chciałem Wam króciutko powiedzieć, co znalazłem na temat tego kondensatora, który od niego odczepiłem. Ten kondensator, boję się go wypróbowywać. Jak widzicie, on jest już tutaj, no nie wiem, wygląda troszeczkę jakby już wybuchł, także nie będę go używał. Natomiast znalazłem o nim trochę informacji w internecie, które warto też tutaj przytoczyć. To jest kondensator Frajko. Pokażę Wam tutaj obok zaraz zdjęcie, żebyście mogli go lepiej zobaczyć. I takie kondensatory były produkowane przez fabrykę VEB, Kondensatorenwerk Freiberg, w miejscowości Freiberg w Saksonii. VEB, Volkseigener Betrieb, czyli przedsiębiorstwo państwowe. Kondensatorenwerk, no to znaczy po prostu fabryka kondensatorów. To było przedsiębiorstwo, które powstało pod koniec lat 40., gdzieś w latach 47-48, z upaństwowionej filii zakładów Hydra Berlin, właśnie we Freibergu. O tych zakładach Hydra Berlin zaraz opowiem. No i było takim jednym z bardziej znaczących na terenie NRD producentów kondensatorów, w tym przypadku takiego kondensatora przeciwzakłóceniowego do silników stosowanych w urządzeniach gospodarstwa domowego, a po zjednoczeniu Niemiec po 90 roku nastąpiła reaktywacja tej państwowej firmy jako firmę Frolit Kondensatoren und Bauelemente, czyli kondensatory i elementy budowlane czy elementy montażowe. I jako Frolit, o ile wiem, ta firma istnieje do dzisiaj. Można nawet kupić kondensatory z napisem Frolit, który jest taki stylizowany na ten dawny napis Frajko czy Frejko. Bardzo podobnie wygląda. Postaram się takie kondensatory dostać i być może tutaj w tym silniku wymienić. Natomiast ta przedwojenna firma Hydra, z której po upaństwowieniu której powstał Kondensatorenwerk Freiberg, to jest bardzo stare przedsiębiorstwo założone jeszcze w 1899 roku. Produkowała kondensatory. W 1925 roku stała się, tak jak przeczytałem, częścią koncernu AEG, który już tutaj w różnych nagraniach pojawiał się wielokrotnie, a tuż przed wybuchem wojny w 1939 roku otwarto m.in. właśnie fabrykę kondensatorów we Freibergu w Saksonii, która po wojnie została upaństwowiona jako Kondensatorenwerk Freiberg, przedsiębiorstwo państwowe w utworzonej po wojnie Niemieckiej Republice Demokratycznej. Natomiast po wojnie na terenie Niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec, czyli w Niemczech Zachodnich, Hydra Berlin jako część AEG kontynuowała działalność. Właściwie nie przeczytałem nic do lat 70. Od lat 70. pojawia się troszkę więcej informacji właśnie jako część AEG po różnych jakichś tam własnościowych przekształceniach. I tak jak przeczytałem, Hydra Berlin w Berlinie istnieje do dzisiaj i ma też, zdaje się, filię w Czechach, a niedawno wybudowano także jakąś fabrykę w Wietnamie. Także właściwie wszystkie te firmy, z którymi związany jest, czy z historią których związany jest ten kondensator, w jakiś sposób istnieją do dzisiaj. Zastanawiałem się tutaj, co zrobić z tym silnikiem. Mam sporo na przykład kondensatorów Silesia stosowanych, no nie wiem, w polskich silnikach do odkurzaczy z zakładów Zelmer.
I teoretycznie nie byłoby żadnego problemu, żeby ten silniczek, żeby ten kondensator tutaj wymienić. Jeżeli się zastanawiacie, jak go się montuje, to chwileczkę, może wyjmę taki kondensator. Typowy 5-końcówkowy kondensator. Zaraz rozetnę tę opaskę, która tutaj trzyma przewody. Nawiasem mówiąc, kupiłem sobie niedawno właśnie cały zapas takich starych kondensatorów Silesia, głównie do polskich silników, do odkurzaczy. Ja bym go tutaj zamontował w ten sposób, że do tych przewodów dwóch wychodzących z jednej strony podłączyłbym przewody zasilające, czy tam idące z włącznika i z przewodu zasilającego. Ten zielony przewodzik bym przykręcił tutaj pod tą śrubkę na silniku, a te dwa bym połączył z przewodami wchodzącymi do silnika. Natomiast, no i tutaj bym go oczywiście w tym miejscu zamocował. Natomiast trochę mi szkoda do tego starego silnika z 58 roku zakładać kondensator wyprodukowany, tak jak widzę po dacie, w 83 roku, chociaż on by tutaj bardzo dobrze pasował, ale on nie jest jakoś strasznie niezbędny, tym bardziej, że ten odkurzacz na pewno nie będzie wykorzystywany na co dzień, więc tak sobie myślę, że ja może na razie zostawię w ogóle tutaj ten odkurzacz, czy ten silnik do odkurzacza bez kondensatora, nawet mogę sobie ten kondensator Fryco tu założyć, albo go sobie wezmę i dla porównania poszukam, być może uda mi się dostać gdzieś taki enerdowski kondensator, a jeżeli nie, to kondensator Frolit pochodzący z tej samej fabryki, ale już po 90 roku i wtedy go tutaj zamontuję i on wtedy tutaj będzie, no jeśli chodzi o epokę czy rodzaj tego kondensatora, dużo lepiej pasował. To jest kondensator, tak jak już Wam chyba mówiłem, z 57 roku. Może nawet gdzieś jakimś cudem uda mi się coś takiego dostać i wtedy w jednym z kolejnych nagrań go podłączymy. Natomiast myślę, że teraz spokojnie będę mógł podłączyć ten silnik w ten sposób w ogóle bez kondensatora i na pracę tego silnika jakiegoś większego wpływu to nie będzie miało, także może nie wszystkim z Was się to spodoba, bo być może powinienem tutaj jednak Waszym zdaniem ten kondensator założyć, ale czasami warto poczekać i założyć coś, co no nie tylko działa, ale też odpowiada w jakiś sposób epoce, w której powstał ten silnik. Także ten kondensatorek Fryco z fabryki we Freibergu w Saksonii na razie sobie odkładam. A my możemy teraz spróbować podłączyć ten silnik i przetestować jego działanie. Do testu silnika na pewno wykorzystamy regulator napięcia i na pewno będzie nam potrzebny przewód zasilający, który podłączymy tutaj do przewodów wchodzących czy wychodzących z silnika. Tutaj do tych przewodów podłączę przewód zasilający. Tutaj do drugiego. OK. Przewód zasilający włączę do regulatora napięcia. Na razie tutaj wszystko jest odłączone. Mam już go tutaj podłączony. Regulator napięcia jest wpięty do listwy zasilającej. Napięcie zmniejszam praktycznie do zera. Za chwilkę włączę. Zakładam sobie jeszcze okulary ochronne. Włączam napięcie i podnoszę je na regulatorze. Dobra, na chwilę to wyłączyłem. Jak widzicie, silnik działa, aczkolwiek nie chodzi zbyt ładnie. Są tutaj jednak już mocno zużyte te łożyska w silniku, ale myślę, że w tym nagraniu nie będę ich wymieniał. Zostawimy to sobie na następne nagranie, bo z tym jednak jest trochę pracy. Trzeba ten cały silnik rozkręcić, obejrzeć jego budowę, zmierzyć łożyska, zamówić takie, bo nie sądzę, żebym akurat miał łożyska w tym rozmiarze, no i wtedy je wymienić i myślę, że to będzie fajnym tematem na następne nagranie, no ale teraz cieszę się tak czy inaczej, że wiemy, że ten silnik jest sprawny, natomiast wymiany łożysk na pewno będzie wymagał. Włączę go na chwilkę jeszcze raz, zmniejszam napięcie, włączam zasilanie, podnoszę napięcie.
No tak, zdecydowanie ten silnik z 1958 roku z fabryki VEB Elektroschaltgeräte w Oppach, silnik typu EM87 na 50K, będzie wymagał wymiany łożysk. Tutaj mam wszystko już odłączone. Nawet jedno z tych łożysk jest dosyć dobrze widoczne i jeżeli tutaj wyczyszczę, to może nawet rozpoznam, jakie to jest łożysko i w jakim rozmiarze. Rzućmy może okiem na to widoczne tutaj łożysko. Tutaj widzę napis Made in Germany, a tutaj jest napis ASK. Łożysko jest takie zakryte. I teraz tak się szczerze mówiąc zastanawiam, bo spodziewałem się trochę, że znajdziemy tutaj na przykład takie łożysko jak to, typowe, nie pamiętam, chyba z radzieckiego silnika odkurzacza Czajka wyjęte, to na pewno jest na nagraniu. To jest takie typowe enerdowskie łożysko DKF, Deutsche Kugellagerfabrik, DDR, E7. Nawet nie jestem pewien, czy to nie jest dokładnie ten rozmiar łożyska. Trzeba to będzie później sprawdzić. Natomiast łożyska ASK, tak jak sprawdzałem, to jest niemiecka firma faktycznie, ale założona i działająca w okolicach Stuttgartu, czyli w Niemczech Zachodnich. Zresztą stara firma, bo powstała gdzieś w latach 30., działająca chyba od 1930 roku. Natomiast nie bardzo kojarzę ją ze wschodnimi Niemcami. Tutaj teoretycznie, gdyby ona powstała w czasach RFN, to powinno być napisane Made in West Germany, bo Made in Germany pisali enerdowcy najczęściej albo używali po prostu napisu DDR. W takim razie bardzo możliwe, że już po 90 roku te łożyska w silniku były wymieniane. Pamiętacie, że na tym odkurzaczu wyraźnie było widać, że śrubki pokrywy silnika były już odkręcane, więc nie jestem tego na 100% pewien, ale wydaje mi się, że to jest łożysko wyprodukowane właśnie przez ASK w Stuttgarcie czy w okolicach Stuttgartu i zamontowane już tutaj chyba raczej po zjednoczeniu Niemiec po 90 roku. No ale jak widać, przynajmniej jedno z tych łożysk, prawdopodobnie też to od strony turbiny większe, jest już bardzo zużyte i trzeba je będzie wymienić, także to jest taka fajna zagadka i zadanie na jedno z kolejnych nagrań. Rozkręcimy wtedy ten silnik, obejrzymy, wyjmiemy obydwa te łożyska, to i to znajdujące się tutaj od strony turbiny, zobaczymy w jakim one są rozmiarze. Tak jak wam powiedziałem, ono jest na wielkość chyba podobne do tego typowego enerdowskiego łożyska, albo tutaj mam takie kupione niedawno łożysko, już nie pamiętam, chyba FLT albo jakieś SKF może, 627Z i tak, nie wiem, no na oko patrzę, że one jest podobne, aczkolwiek chyba ma za małą tą średnicę, chyba to jest 7 mm. Tę średnicę wewnętrzną może mieć za małą, nie wiem, no zobaczymy, jak zajmiemy się wymianą tych łożysk, wszystko to sobie obejrzymy, ale to, tak jak powiedziałem, będzie jednak potrzebowało troszkę czasu. Na razie cieszę się, że w ogóle ten silnik działa i na razie zamontuję go w tym odkurzaczu, a wyjęcie go to, tak jak widzieliśmy, nie jest skomplikowana sprawa, można to zrobić dosyć szybko. No dobrze, tutaj mam wszystko rozłączone, jest bezpiecznie, więc mogę odłączyć silnik od przewodów. Mam tutaj już na blacie zgromadzone wszystkie elementy odkurzacza po wyczyszczeniu i myślę, że możemy przystąpić do ponownego montażu. Na razie chyba będę potrzebował te elementy. Korpus sobie na chwilkę jeszcze odsunę, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. O, może tak to zrobię. I zacznijmy może od połączenia tych przewodów. Tak jak powiedziałem, na razie nie będę tutaj montował kondensatora przeciwzakłóceniowego. Poszukam takiego, który będzie odpowiadał temu, który był tutaj zamontowany. Muszę teraz złożyć wszystkie te elementy. Tak na tyle, na ile pamiętam, jak one były tutaj zrobione. Chyba żadnych gumowych uszczelek tutaj więcej już nie było. Jeżeli dobrze pamiętam, to po prostu muszę przełożyć te przewody przez te otwory. W ten sposób. I złożyć te dwie części ze sobą. Ok.
Odkurzacz stawiam sobie w pionie. Tutaj wkładam do środka taką gumę, która amortyzuje silnik od tej strony. Wkładam teraz po prostu do środka silnik, tak żeby on się tutaj ładnie wpasował. Dobrze. Teraz nie pamiętam, czy już od razu zakładam, chyba tak, teraz zakładam tę, właściwie mogłem to od razu przykręcić na silnik, ten metalowy taki pierścień. W ten sposób. Teraz biorę dwie śrubki, którymi on jest przykręcony do obudowy silnika. Będzie jedna śruba, tutaj będzie druga. I od razu wkręcam. Wezmę sobie jeszcze większy śrubokręt, żeby to przykręcić mocno. O, trzyma się. Wygląda to w ten sposób. Tutaj zakładam jeszcze taką, nie wiem, bakelitową osłonkę, która chyba wchodzi tu po prostu na wcisk. Tak mi się wydaje. Jedną z tych blaszek troszeczkę podegnę, bo boję się, że ten bakelit się ukruszy, jak zacznę się tutaj z tym mocować i go wciskać na siłę. Dobra. O, i teraz tę blaszkę dognę. Z drugiej strony też. Wygląda to teraz w ten sposób. Tutaj mam wyprowadzone przewody idące do silnika. I teraz te przewody muszę połączyć z tymi na pokrywie silnika. Aha, tu jeszcze muszę włożyć tę gumę trzymającą silnik od tej strony. Chyba tak to było, tak? W ten sposób. I teraz normalnie bym te przewody chyba zlutował, natomiast ponieważ ja na pewno będę ten silnik jeszcze wyjmował do wymiany łożysk, więc posłużę się po prostu taką kostką z łączką. Będzie to później dużo łatwiejsze w ponownym demontażu tego silnika, aczkolwiek tej kostki tutaj oryginalnie nie było. Oj, może to jednak źle zrobiłem, bo ja tu chyba nie sięgną mi te przewody razem. Czyli będę musiał je chyba wyprowadzić jednak obok siebie. Wyjmę jeszcze na chwilkę tę gumę. Może będę musiał nawet jakoś przedłużyć te przewody troszeczkę. Tak, bo one mi tutaj nie sięgną. Czy one mi tak sięgną? Nie, to zrobimy inaczej. Podłączymy te przewody, rozetniemy tę kostkę i podłączymy je po prostu przez dwie takie oddzielne złączki. Dobra. Gumę wkładam z powrotem. Tutaj po prostu będzie jedna złączka. Dobra. I tutaj na tym przewodzie będzie druga złączka. I jak założę tutaj kondensator, to te przewody od kondensatora będą trochę dłuższe. Ok. Trzyma się ładnie. Tutaj ważne, żeby ta izolacja też tutaj wszędzie wchodziła. Dobra. No i teraz może postawię ponownie ten odkurzacz. I teraz połączę te dwa przewody tutaj z tymi złączkami w taki sposób, żeby włącznik znajdował się tutaj na górze. Czyli ten będzie wchodził tutaj. Ok, a ten przewód będzie wchodził tutaj. Wydaje mi się, że mam to już ładnie i solidnie połączone. Jest to w sumie dosyć proste. No i teraz tylko te przewody tutaj muszę tak złożyć, żeby one się jakoś nie plątały. Myślę, że tak będzie ok.
nakładam pokrywę silnika. No i co? I tutaj od razu mogę montować te śrubki. Niestety ta śrubka się nawet chyba wkręca. Ale tam jest też chyba jednak uszkodzony gwint w środku. No nie wiem, może taka śrubka, ona ma nieuszkodzony gwint, a wydaje się, że ma taką samą średnicę. Sprawdźmy. Ok, wkręca się troszeczkę lepiej, ale też nie do końca. Następnym razem, jak będę rozkręcał ten odkurzacz, to zobaczę, o co chodzi. O, troszkę lepiej się wkręciła. Tą uszkodzoną chyba raczej wyrzucę. Tutaj to jeszcze raz sprawdzam tę śrubkę na górze. No jakoś tam weszła, chociaż to nie mam wrażenia, że one nie wszystkie trzy nie trzymają bardzo dobrze. Ok. Dobra, główną część odkurzacza mam już zmontowaną. Teraz wkładam do środka worek na kurz. Tutaj niestety ta bardzo sparciała uszczelka podczas czyszczenia częściowo się ukruszyła, no ale nic z tym teraz nie zrobię. Ok. Tak, tutaj może najpierw tutaj, aha, bo tu mi się troszkę zagina ta uszczelka, to ją włożymy w ten sposób i tutaj dociśniemy. Ok, dosyć mocno to wchodzi. Teraz tę pokrywę i zamykamy klamerki. Raz, dwa. No i odkurzacz w zasadzie jest, można powiedzieć, zmontowany. Tutaj teraz zwróciłem uwagę, że to jedno kółko jakoś nie najlepiej się tutaj trzyma. Ale to też chyba trzeba będzie je odkręcić od środka. Następnym razem może jak ten odkurzacz będzie rozmontowany. Dobra, ale on tak czy inaczej tutaj się na tym kółeczku porusza i na pewno może tak stać. Dobra, przeczyszczę go jeszcze troszkę z zewnątrz i zaraz zrobimy próbę podłączenia. O, jeszcze tylko zobaczę, czy mam taki przewód. Tak. Tu jest taki klasyczny polski przewód od Prodiża i w ten sposób będziemy mogli ten odkurzacz uruchomić. Dobra. Na razie go włączę, jeszcze go przetrę. No, troszkę jest brudny. No dobrze, wydaje mi się, że na tyle, na ile mogłem, odkurzacz został wyczyszczony. Jeszcze raz montuję tutaj przewód. Podłączę go również za pośrednictwem regulatora napięcia. Tutaj łączę wtyczkę odkurzacza z gniazdkiem w regulatorze. Zmniejszam napięcie. Podłączam regulator do sieci. Włączam napięcie. W tej chwili odkurzacz wydaje się wyłączony. Całkiem fajnie dmucha, mimo że on teraz chodzi na napięciu, myślę, że około 100 V, ale już czuć tutaj wyraźną siłę ciągu powietrza, tutaj czuć wylot powietrza.
Podniosłem w tej chwili napięcie do chyba niecałych 220 V, troszeczkę może poniżej i nawet nie chodzi to aż tak strasznie głośno, jak sam ten silnik chodził, kiedy go tutaj na blacie wypróbowaliśmy, ale ewidentnie słychać, zwłaszcza już później, jak ten silnik zaczyna zwalniać, że łożyska będą do wymiany. Pozwólcie jeszcze, że na chwilkę wrócę do historii tego urządzenia, bo o tym jeszcze tak do końca nie mówiliśmy. W internecie poszukałem troszeczkę informacji, znalazłem tylko tyle, że ta marka Omega jest właściwie bardzo, bardzo starą nazwą i pochodzi jeszcze ze starej firmy w Alzacji, którą na początku XX wieku, w 1908 roku przejęła firma H.A. Köhlers i synowie, fabryka wyrobów metalowych właśnie w Altenburgu, we wschodnich Niemczech. Od 1908 roku ta firma w Altenburgu wytwarzała urządzenia elektryczne, domowe urządzenia elektryczne właśnie pod marką Omega. Odkurzacze pojawiły się w ofercie firmy Köhlers synowie od lat 1920. Będziemy później w innym nagraniu oglądać bardzo podobny odkurzacz, nie przedwojenny, chyba krótko powojenny, ale mniej więcej jeszcze na konstrukcji opartej o te przedwojenne odkurzacze. No a po wojnie, po podziale Niemiec na RFN i NRD, firma Köhlers synowie została znacjonalizowana, utworzono VEB, czyli Volkseigener Betrieb, czyli przedsiębiorstwo państwowe Elektrowärme Altenburg, czyli fabrykę takich urządzeń grzejnych. Przyznaję, że no tak, tam produkowano również żelazka, tostery, czyli faktycznie były to takie urządzenia wyposażone w spiralę grzejną, być może jakieś piecyki, tego nie wiem. A to jest ciekawe, od końca lat 50., czyli mniej więcej właśnie w czasie, kiedy zaczęły powstawać te odkurzacze, takie jak ten, który mamy dzisiaj na stole, wzornictwo tych produktów zlecono profesjonalnym, jakby się powiedziało, designerom. Między innymi był wśród nich Hans Merz. To był projektant, tak jak przeczytałem w internecie, dosyć podobnego, troszeczkę mniejszego odkurzacza ręcznego Omega HS 1060. Niestety nie mam go jeszcze w kolekcji, ale na pewno prędzej czy później będę miał. Dosyć popularne urządzenie także w Polsce. Do dzisiaj można tych ręcznych odkurzaczy Omega znaleźć nawet więcej niż tych większych modeli podłogowych, aczkolwiek one są bardzo podobne. Nie czytałem, żeby Hans Merz był również projektantem tego odkurzacza, ale biorąc pod uwagę ich podobieństwo, wydaje mi się, że ten odkurzacz mógł być również przez niego projektowany. Nawiasem mówiąc, o nim być może opowiemy w jakimś innym odcinku, może pokazując właśnie ten ręczny odkurzacz Omega, bo to jest też dosyć ciekawa postać. Był głównie odpowiedzialny za projekty porcelany użytkowej, czyli różnych filiżanek, dzbanków, talerzy enerdowskich. Wśród tych projektantów byli też, jak przeczytałem Erich John i Wolfgang Dyrow, aczkolwiek nie wiem, czy któryś z nich był zaangażowany w opracowanie projektu tego odkurzacza, a w latach 80., czyli już dużo później po powstaniu tego odkurzacza, opracowanie produktów, czy zewnętrznej formy produktów tej fabryki w Altenburgu zlecano też studentom Szkoły Wzornictwa Przemysłowego w Halle. No i tak jak już Wam powiedziałem na początku, te odkurzacze Omega słynęły z takiego, no nie tylko oryginalnej formy, oryginalnego wzornictwa, ale też z takiej no, dosyć dużej łatwości dostępu do elementów wewnętrznych i łatwości napraw. I myślę, że można to potwierdzić, bo tak naprawdę po odkręceniu tutaj tych 3 śrubek w obudowie mamy dostęp do silnika, możemy go bardzo łatwo wyjąć i przeprowadzać na nim wszelkie operacje. Generalnie ten odkurzacz składa się ze stosunkowo niewielu elementów, które dosyć łatwo jest zdemontować. No i może jeszcze to, co warto powiedzieć o trochę późniejszym okresie. W latach 70. ta fabryka VEB Elektrowärme Altenburg stała się częścią kombinatu Elektrogerätewerk Suhl, a produkcję odkurzaczy przeniesiono do VEB Elektroinstallation Oberlind. Czyli te późniejsze odkurzacze Omega najwyraźniej już w Altenburgu nie powstawały, natomiast z tą nazwą Suhl spotkaliśmy się już wiele razy, bo w wielu
polskich odkurzaczach, głównie odkurzaczach tych mniejszych, ręcznych Gamma 2 z końca lat 50., z 59 roku, znajdowały się właśnie silniki elektryczne produkowane przez Elektrogerätewerk ZUL. Oglądaliśmy to już wiele razy. No a wreszcie już tak pod koniec NRD dla niemal wszystkich produktów produkowanych przez kombinat Elektrogerätewerk ZUL wprowadzono wspólną markę AKA Electric. Do dzisiaj można tych odkurzaczy AKA dosyć sporo znaleźć, no czyli Omega na jakiś czas zniknęła z rynku. Dopiero po zjednoczeniu Niemiec reaktywowano markę Omega w miejscowości Szmelin i wróciły odkurzacze, miksery, żelazka pod marką Omega, która zresztą chyba istnieje do dzisiaj i o ile wiem, tak jak patrzyłem w internecie, na aktualnej stronie internetowej jest połączona z dawną czechosłowacką marką ETA, znaną już na przykład bo oglądaliśmy na tym kanale na przykład taki stary czechosłowacki odkurzacz V300 z fabryki Elektropraga, która właśnie przekształciła się później w ETA i tych czechosłowackich odkurzaczy takich jak Standard 401, Tiger czy Jupiter z wytwórni Elektropraga, czyli późniejszej fabryki ETA, na pewno będziemy na tym kanale jeszcze oglądać sporo. Czyli to jest właściwie tyle, ile o historii tych odkurzaczy Omega tak na szybko znalazłem w internecie, a na pewno do tej historii jeszcze wrócimy, bo w jednym z następnych nagrań będziemy oglądać, tak jak już powiedziałem, starszy model, zupełnie inaczej z zewnątrz wyglądający takiego odkurzacza Omega. To, co ewentualnie dzisiaj mogę Wam jeszcze pokazać, to są akcesoria, które otrzymałem razem z tym odkurzaczem. Nie ma ich wielu, ale są dwie rury, które można tutaj razem zmontować. Jest taka ssawka mała i no jest wąż do tego odkurzacza, aczkolwiek tutaj z jednej strony jest, przepraszam, tutaj jest wlot powietrza. Da się go podłączyć bardzo ładnie, natomiast z drugiej strony ta końcówka jest urwana. No, jakoś tam od biedy, powiedzmy, można z tego korzystać, bo można tutaj włożyć do środka rurę i na przykład uszczelnić to jakąś taśmą, no ale będę musiał w każdym razie nad tym troszeczkę popracować. Niestety więcej akcesoriów do tego odkurzacza Omega nie mam. No i to jest właściwie wszystko, co dzisiaj mogłem Wam opowiedzieć o konstrukcji, historii tego całkiem fajnego, solidnego, porządnego odkurzacza ze wschodnich Niemiec, z fabryki Waltenburgu, odkurzacza Omega model 1064. Tak jak Wam powiedziałem, w jednym z następnych nagrań obejrzymy ten znacznie starszy model odkurzacza Omega z takim jeszcze innym logo, które stosowane było od czasów przedwojennych. Zresztą myślę, że ten odkurzacz konstrukcyjnie właściwie niewiele różni się od odkurzaczy konstruowanych jeszcze w latach 30. i jest on dosyć ciekawy, bo to jest właściwie, tak jak powiedziałem na początku, taki pierwowzór czy protoplasta polskich odkurzaczy produkowanych po wojnie w fabryce w Rzeszowie. On jest właściwie, może nie w 100, ale w 90% podobny do pierwszych polskich odkurzaczy beta czy alfa, ale nie będę o tym mówił teraz, bo temu na pewno trzeba będzie poświęcić oddzielny odcinek i wtedy taką starą Omegę porównamy sobie z jednym z tych pierwszych polskich odkurzaczy z Rzeszowa. A za dzisiaj jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Ja trochę się jeszcze tym odkurzaczem pobawię. Odkurzę tutaj na stole warsztatowym, odkurzę w warsztacie. No i przygotuję sobie stół warsztatowy do kolejnych nagrań. A tych starych urządzeń, tak jak zawsze mówię, mam jeszcze bardzo wiele i byle tylko starczyło czasu na zrobienie filmów, a Wam na obejrzenie kolejnych odcinków, do czego oczywiście zapraszam. Dzięki za dzisiaj. Cześć i do zobaczenia.